Przyznajcie się, że też dostaliście kiedyś zaproszenie do Farmville. A może rodzice dodali was do znajomych i poczuliście ten moment paniki. Albo zastanawialiście się parę dni za długo, czy przyjąć zaproszenie od przełożonego. Za chwilę sprawdzimy, w której erze Facebooka dorastałaś albo dorastałeś. Prześledzimy wasze momenty, gdy zakładaliście konto i umieścimy je na mapie rozwoju Facebooka oraz przemian całego społecznościowego internetu. Wydanie zbiorcze. Zaprasza Maciej Dzierżek. Dobra, szybkie wyjaśnienie, żebyście wiedzieli, o czym jest ten film. Jak wiecie, Facebook z 2007 roku to nie ten sam Facebook co dziś. A pamiętacie, jak wtedy wyglądał? No właśnie, podzieliłem historię Facebooka na 10 er, ale nie tak jak w podręczniku do historii. To bardziej jak nurty w muzyce. Rok nie umarł, gdy pojawił się hip-hop, prawda? Prawda? Era w tym rozumieniu to nie moment, to powód, dla którego dołączyłeś do Facebooka. W 2010 roku jedni wchodzili dla gier, inni, bo dzieci wyjechały na studia, jeszcze inni dla biznesu. Każdy miał swój powód. I każdy powód definiuje to, co nazywam umownie erami. W tym filmie znajdziesz swoją erę i sprawdzisz, czy dobrze odgadłem daty i powody założenia waszych kont. Przejdziemy przez 6 pierwszych er Facebooka. Od ekskluzywnego klubu dla studentów po... No właśnie do czego? Na pewno czegoś niejednorodnie wielkiego. I to w erze 6. Nastał moment, gdy Facebook przestał być nasz. Do tego dojdziemy później. Pokażę wam nieoczywiste połączenia między naszymi erami, a przemianami technologii w biznesie, w Polsce i na świecie. Gotowi? To lecimy. Era pierwsza, studencka. Jeśli jesteście młodsi ode mnie, to w ogóle jej nawet nie mieliście szansy zobaczyć. Ja zresztą też widziałem ją tylko z boku, ale jeśli macie dziś około 45 lat i studiowaliście w USA, to była wasza era. 4 lutego 2004 roku Mark Zuckerberg uruchomił coś, co miało być hot or not dla Harvardu. Wiecie co? Gdyby ktoś wtedy powiedział, że to będzie warte $1,5 biliona, uznano by go za wariata. No i teraz najciekawsza część. Dlaczego to w ogóle zadziałało? Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre kluby utrzymują kolejki, mimo że w środku jest pusto? Albo dlaczego rzucamy się na limitowane serie butów, nawet chipsów? To ten sam mechanizm. Facebook był jak ekskluzywny klub. Najpierw tylko Harvard, potem Stanford, Columbia i Yale, a potem kolejne wybrane uczelnie. Większość startupów robi dokładnie odwrotnie. Bierze każdego użytkownika, którego może, ważne jest tylko, żeby założył konto. Facebook zastosował odwrotną strategię. Bardzo ograniczyli dostęp. Nie dość, że tylko studenci, to jeszcze wybrane, ekskluzywne uczelnie. Każdy amerykański student chciał tam być, ale nie mógł. I wiecie co? Być może rządził tym przypadek, brak serwerów i słaby kod, ale finalnie to było świetne zagranie. No bo co robimy, gdy nie możemy czegoś mieć? No właśnie, chcemy tego jeszcze bardziej, dlatego kupujemy te produkty z limitowanych kolekcji. Ale ta ekskluzywność ma jedną fundamentalną wadę. Nie skaluje się. W pewnym momencie Mark Zuckerberg musiał wybrać. Zostaje niszą dla wybranych, albo idzie po wszystko. Wybrał wszystko. I wtedy zaczęła się era, w której prawdopodobnie większość z nas dołączyła. Bo w Polsce wcześniej Facebooka po prostu nie było. 26 września 2006 roku to chyba najważniejsza data w historii mediów społecznościowych. Jeśli urodziliście się w latach 80., to był wasz moment. Jeśli pracowaliście wtedy w korpo lub przy technologiach, to tym bardziej to był wasz moment. Facebook otwiera się dla wszystkich. Każdy z adresem e-mail może dołączyć. I wiecie, co się wtedy stało? Protesty. Serio, studenci w Stanach Zjednoczonych protestowali, że zepsuliście naszego Facebooka. Mieli na myśli i napływ nowych użytkowników, i zmiany jakościowe już w samym medium. Już do nich zmierzam. No dobra, zanim zanurkujemy głębiej w prehistorię technologii, 10 listopada 2007 roku siedziałem w biurze telekomunikacji polskiej przy ulicy Twardej. Pracowałem wtedy w serwisie neostrada.pl. Pamiętacie jeszcze? Wtedy miałem wrażenie, że niemal wszyscy w tym samym budynku jednocześnie założyli konta na Facebooku. Koledzy z biura nazywali nas druciarzami, co nie było zbyt miłe, a my w telekomunikacji polskiej byliśmy starą gwardią. Mimo że miałem 24 lata, to praca przy Neostradzie w ramach telekomunikacji była niezłą szufladką, co? Ale wiecie co? Pewnie nikt wtedy nie miał pojęcia, że Facebook urośnie i będzie się tak przepoczwarzał. Do dziś zakładam konta w różnych dziwnych usługach. Niewiele z nich przeżyło tyle lat. Nie mówiąc o takiej wielkiej powszechności, że na jednej platformie mamy nie tylko naszych rodziców, ale też byłe żony, obecne wnuki i przyszłych pracodawców. Założyłem konto mniej więcej rok po otwarciu serwisu na studentów spoza USA. Neostrada też zmieniła polski internet. Stały i szybki, jak na tamte czasy, dostęp był idealny dla Facebooka. Profile, zdjęcia, no i podglądanie znajomych. Bo Facebook miał asa w rękawie. We wrześniu 2006 roku wprowadzili coś nowego, feed, czyli strumień aktualności. Nie trzeba było już wchodzić w profil każdego znajomego, żeby zobaczyć, co dodał.
Pojawiało się to po prostu na tablicy. Dziś wydaje się to oczywiste, ale newsfeed był rewolucją do tego stopnia, że wzbudził masowe protesty, ale Facebook się nie wycofał. I miał rację. Jesteśmy leniwi i zamiast przeglądać chronologicznie ułożone wydarzenia, wolimy, żeby to system pokazał nam te najciekawsze. Dziś nie wyobrażamy sobie mediów bez strumienia aktualności, chociaż dzisiaj sterują nim algorytmy, a wtedy naprawdę było widać znajomych, a nie tylko influencerów i reklamy. Wtedy feed wypełniony był nie tylko wpisami naszych znajomych, ale także informacjami, kto w co kliknął, kogo dodał, co komu skomentował. Dziś tych informacji już nie widać, a na pewno nie w taki rzucający się w oczy sposób jak wtedy. Ale co się stanie, gdy każda aktywność każdego znajomego będzie swobodnie dostępna na naszych ekranach? Odpowiedź: uzależnienie od podglądania. Przenieśmy się na chwilę do Polski. U nas w tym czasie królowała nasza klasa. Pamiętacie? Znajdź kolegów z podstawówki? To też były media społecznościowe, ale zupełnie inne. Nasza klasa bazowała na nostalgii i oferowaniu szansy na odnalezienie starych znajomych. Głównie, żeby sprawdzić, czy im się powiodło w życiu, czy nie. Facebook oferował coś zupełnie innego. Łączenie z ludźmi, których poznajesz teraz, chcesz mieć z nimi relacje, chcesz ich znać, chcesz mieć ten kontakt. Nasza klasa celowała w tych, których znałeś kiedyś. I już wtedy można było przewidzieć, kto wygra. Platforma patrząca w przyszłość, czy w przeszłość? No cóż. To była prawdziwa wojna na licznik liczby użytkowników. W 2008 roku nasza klasa miała 10 milionów użytkowników. Facebook w Polsce? Może 100 000. Nasza klasa wygrywała 100-1. Ale popełnili co najmniej dwa błędy. Po pierwsze, fokus na przeszłość i nieudana próba wyskoczenia w przyszłość. Śledzik i eurogąbki. Oraz brak aplikacji mobilnej. Dziś jest to absolutnie nie do pomyślenia, ale w stosunku do Facebooka byli aż 2 lata za późno. Przepaść. Zauważcie, że to nawet nie do końca była walka platform. To była walka wizji przyszłości. Wygrał mobile i pokazywanie siebie tu i teraz z aspiracjami na przyszłość, a nie grzanie kontaktów z podstawówki. Ten sentyment nie był wystarczająco dobrym paliwem na dłuższy czas. Nasza klasa próbowała przemian, ale były bardzo nietrafione. A wracając do przemian na Facebooku. Era skalowania to idealny przykład czegoś, co fizycy nazywają przemianą fazową. Już to tłumaczę. Woda w 99 stopniach to wciąż woda. W 100 stopniach to już para. Facebook w 2006-2008 osiągnął punkt krytyczny i przechodził takie przejście z sieci społecznościowej w całą infrastrukturę społeczną. Pamiętacie moment, gdy przestaliście wymieniać się numerami telefonów, a zaczęliście dodawać się na Facebooku? To właśnie była ta zmiana. Stworzyła też nową kategorię społeczną. Wcześniej mieliśmy znajomych i przyjaciół, a wtedy pojawiła się zupełnie nowa kategoria. Znajomy z Facebooka. Nasze sieci kontaktów, a zwłaszcza możliwość ich względnego utrzymania, powiększyły się co najmniej kilkukrotnie. Ale Facebook potrzebował czegoś, żeby zatrzymać te miliony użytkowników i znalazł to w najmniej oczekiwanym miejscu. W grach. Okej, czas na test. Kto dostał zaproszenie do Farmville albo do Mafia Wars? Do aplikacji urodzinowej? Albo jednego z tysięcy quizów typu jaką pizzą jesteś? Jeżeli tak, witajcie w erze gier społecznościowych. Gdy Facebook przez przypadek sprawił, że ludzie, którzy nigdy by sami o sobie nie powiedzieli, że są gamerami, grali całymi godzinami w różne gierki. Udostępnili interfejs dla programistów w maju 2007 i spodziewali się aplikacji wspierających produktywność czy inne w miarę poważne rzeczy. Dostali zamiast tego Farmville. Nieprzewidywalne nagrody z gier działały jak magia kasyn czy totolotka. Gamifikacja uzależniła młodych i starych, kobiety i mężczyzn. Teraz uwaga, liczby, które was szokują. Farmville w szczycie w 2010 roku to jest 83 miliony aktywnych graczy miesięcznie. To jest więcej ludzi niż populacja Niemiec. Cityville pobiło rekord 100 milionów w 41 dni. Szybciej niż jakikolwiek produkt w historii. A co się dzieje, gdy 83 miliony ludzi codziennie logują się, żeby podlać wirtualne pomidory? Dlaczego dorośli i poważni ludzie ustawiali budziki w środku nocy, żeby zebrać plony? Gry społecznościowe połączyły 3 elementy psychologiczne. Pierwszy, system nagród o różnej sile wzmocnień. To najsilniejszy motywator zachowań z psychologii behawioralnej. Nie wiesz, kiedy dostaniesz rzadki przedmiot albo lepszą krowę, więc sprawdzasz co kilka godzin. Druga rzecz to społeczny dowód słuszności. Widzisz, że znajomi grają, więc gra musi być dobra. Plus element współzawodnictwa. Chcesz mieć większą farmę niż kolega. Całe biura ze sobą rywalizowały. Trzecia rzecz, mikroinwestycje czasu i pieniędzy. 5 minut tu, $2 tam. System zaprojektowany tak, żeby małe nakłady dawały nieproporcjonalnie dużą satysfakcję i regularne pompowanie dopaminy.
Ale era gier miała datę ważności. Facebook zaczął je celowo dławić, czyli wprost wycinać ze swojej platformy. Dlaczego? Bo znalazł lepszy sposób zarabiania. Reklamę. W 2010 roku gry generowały 15% przychodów Facebooka. W 2015 tylko 2%. W ten sposób zabili wartość giganta tamtych czasów, firmę Zynga. Wiecie, gdzie dziś są ci gracze? W mobilnych grach typu Candy Crush. Ten sam mechanizm, ale inna platforma. Zarabiają na nich deweloperzy, Google, Apple oraz Facebook, tylko inaczej. Bo i na Facebooku, i na Instagramie nie można opędzić się od reklam Gardenscapes, różnych Kingdomów czy cholera wie czego. Era gier nauczyła Facebooka 3 kluczowych rzeczy. Że uzależnienie od partnerów to ryzyko biznesowe, bo oni nie zarabiają tyle co partnerzy, oraz, co ważniejsze, że opłaca się zatrzymać użytkowników na całe godziny. I jeszcze ważniejsze, jak to zrobić. I wtedy pojawiła się nowa grupa, która potrzebowała Facebooka właśnie z tego powodu. Grupa, która miała pieniądze, czas i produkty do sprzedania. Witajcie w erze, gdzie twój ulubiony brand nagle chciał zostać twoim znajomym. W maju 2007 roku Facebook wprowadza strony dla firm. Pamiętacie moment, gdy Coca-Cola czy Nike pojawiły się w waszym feedzie, gdy nagle mogliście polubić markę? Dziś to standard, ale zanim marki opanowały sociale, również w Polsce, potrzebne było nieco czasu. Dla marketingowców to był święty graal. Po raz pierwszy w historii bezpośredni kontakt z pojedynczym klientem, bez telewizji, bez billboardów, tylko marka i ja, ty czy twój sąsiad, a nie grupa docelowa liczona w setkach tysięcy anonimowych ludzi. W 2009 roku Publicis Poland wpada na szalony pomysł. Zamiast, jak wszyscy operatorzy GSM, reklamować taryfy, zniżki, stworzyli dwie osobowości, kłócące się, zabawne, ludzkie. Tak powstają Serce i Rozum. Widziałem to z bliska, bo idea zmieniła się w Orange i brand wchłonął też starą telekomunikację polską, w tym oczywiście mnie. Serce i Rozum nabrały życia kilka pięter niżej niż moje biuro. Rezultat fenomenalny. 2 miliony fanów. Przez lata był to największy polski fanpage. Amerykańskie marki w tym czasie robiły raczej twardą sprzedaż. Kup teraz, promocja, boom i link do sklepu. Polskie marki zrozumiały dość szybko. Najpierw baw, a potem sprzedawaj. No i teraz ciekawostka, której większość z nas nie pamięta. Zasięg organiczny stron na Facebooku w latach 2009-10 to było 15-20%. Ten zasięg zmalał w 2014 roku do 1-2%. Zasięg organiczny oznacza, że jeżeli marka miała 100 tysięcy fanów, jej post widziało 15-20 tysięcy osób. Za darmo. No i co w takiej sytuacji miał zrobić ten biedny Facebook, jak już zapewnił darmowe i bezpośrednie dotarcie do klientów firmom z całego świata? Dokładnie. Zaczął robić pieniądze. W okolicach 2010-2011 roku Facebook wprowadza EdgeRank. Algorytm, który decyduje o tym, co widzisz. To jest jak obiad urodziny. U babci dostaniesz co zechcesz, a u mamy jesz to, co podaje. Dokładnie tak samo było z EdgeRankiem na Facebooku. Dostawałeś to, co Facebook wymyślił. Wracając do tego najmądrzejszego algorytmu. Marki nie bardzo mogły z nim walczyć i musiały zacząć płacić za dotarcie do potencjalnych klientów, tworzyć zespoły kontentowe i stać się w zasadzie dostarczycielami treści w postaci częstych postów. Ale wtedy pojawiła się nowa grupa. Ludzie, którzy zrozumieli algorytmy Facebooka lepiej niż Facebook. Nie mieli budżetów marketingowych, nie mieli zespołów, mieli tylko siebie i to wystarczyło, żeby zostali gwiazdami. Era piąta, dziwna, bo nieco demokratyczna? Era, gdy zwykli ludzie stawali się gwiazdami. Jak myślicie, co łączy kucharza, trenera fitness i eksperta marketingu w 2010 roku? Odpowiedź? Wszyscy mogli stać się sławni. Bez wytwórni, bez telewizora, tylko Facebook, pomysł i systematyczność. Mechanika działania była prosta, ale genialna. Względnie łatwo było o wysoki zasięg organiczny, od 30 do 50% obserwujących. Prawie nie było konkurencji, 2-3 duże nazwiska na niszę i to sprzyjało temu, że wirusowe udostępnianie naprawdę działało. Influencerzy w tamtych czasach bardzo szybko potrafili wystrzelić w dziesiątki i setki tysięcy fanów. Za darmo. Nie mówię, że byli słabi, to nie. Trzeba było mieć pomysł i na siebie, i na swoich fanów. Do tego materia była nowa i naprawdę trzeba było nabyć wiele umiejętności, bez poradników na YouTubie, bo ich po prostu nie było. Niemniej, dziś, żeby osiągnąć takie zasięgi, nie wystarczy być wystarczająco dobrym. Trzeba być najlepszym i to na bardzo wielu polach. Rynek się naturalnie sprofesjonalizował. Polska też miała swoich pionierów i wielkie gwiazdy. Od Kominka i Szafy Sztywniary przez Mediafana i MaFashion do Kasi Tusk, czyli Make Life Easier.
To była duża zmiana. Zamiast jednostronnych relacji z gwiazdami w telewizji czy w gazetach typu Brawo, dostaliśmy osoby, które nie tylko oglądaliśmy i czytaliśmy. Oni byli interaktywni, odpowiadali na komentarze, a dystans zmniejszył się jak nigdy wcześniej. Kto z Was wtedy kogo obserwował? To skończyło się po roku 2014. Rynek się sprofesjonalizował, a agencje marketingowe zauważyły szansę w tańszej reklamie u influencerów niż u celebrytów. A dzięki bliskim relacjom i efektywnym pomiarom te kampanie okazały się skuteczne. Influencerów już nie było 2-3 na niszę z dużym nazwiskiem. Był ich ogrom. Skończyło się robienie sociali dla pasji, a zaczęło dla pieniędzy. To dla Facebooka było świetne, ale pojawił się inny problem. Młodzi zaczęli uciekać, a mniej dramatycznie, mniej bywać, mniej dodawać treści. Dlaczego? Bo na platformie pojawiła się kolejna grupa, która zmieniła zasady gry. Grupa, przed którą nie dało się uciec. Która wiedziała wszystko o Twoim dzieciństwie. Która była Twoją rodziną. No i okej, czas na najtrudniejsze pytanie tego filmu. Czy pamiętacie ten moment, gdy dostaliście zaproszenie do znajomych od mamy, od taty? Ten moment zawahania, czy zaakceptować? A co jak zobaczą zdjęcia z imprezy? Witajcie w erze, gdy Facebook przestał być nasz. Liczby mówią wszystko. Między 2009 a 2012 rokiem w Polsce grupa 55+, w tamtych czasach, wzrosła o ponad 800 000 użytkowników. To olbrzymi wzrost. Za to grupa między 15 a 24 rokiem życia zmniejszyła swoje udziały z 28 do 25. To niedużo, ale ten spadek był nieoczekiwany. Dla rodziców Facebook był cudem. Pierwszy raz mogli zobaczyć, co robią dzieci na studiach, śledzić wnuki, być częścią cyfrowego życia rodziny. No i tu zaczęły się schody. Synku, kto to ta dziewczyna na zdjęciu? Dlaczego status związku masz to skomplikowane? Widziałam, że wczoraj byłeś online o 3 rano. Facebook stał się cyfrowym salonem, gdzie 3 pokolenia musiały współistnieć. Problem? Każde pokolenie miało inne zasady tej socialowej gry. Młodzi traktowali Facebooka jako miejsce eksperymentów z tożsamością. Starsi uważali, że to jest cyfrowy album rodzinny. Konflikt był nieunikniony. Przyznajcie się, ile czasu wasze mamy czekały na akceptację zaproszenia? Albo kto ustawił filtry na treści dla rodziców? Era rodziców to punkt zwrotny. W 2012 pojawiły się pierwsze spadki wśród nastolatków. Dokąd uciekli? Instagram, który został kupiony przez Facebooka, Snapchat, a potem TikTok. Co się dzieje z platformą społecznościową, gdy przestaje być społecznościowa dla najmłodszych? O ile nie umrze, jak nasza klasa, to staje się czymś innym. Infrastrukturą, narzędziem, biznesem. Teraz czas na challenge. Napiszcie w komentarzach dokładną datę założenia konta. Kto pamięta, a kto właśnie sprawdził? I czy zgadłem waszą erę? Jestem ciekaw, czy moja teoria działa. W drugiej części tego filmu pokażę, jak Facebook pochłonął całą konkurencję. Instagram, WhatsApp, czemu chciał kupić TikToka, jak zabił gadu-gadu jednym przyciskiem i dlaczego zmiana na Meta to nie fanaberia Zuckerberga, tylko plan na przyjęcie większości internetu. W tych czasach dołączały już raczej wasze dzieci. To było wydanie zbiorcze, a ja nazywam się Maciek Dzierżek.